Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dziś sobie zdemontujemy iPhone'a 6s. No, był to jeden z najbardziej popularnych i najlepiej sprzedanych telefonów w historii. Był chyba drugim telefonikiem, bo pierwsza była Nokia 1100, z tego co pamiętam. A na drugim miejscu właśnie był iPhone 6 i 6s. Bardzo popularny i udany model tutaj od Apple. I dzisiaj postaramy się go zdementować. Oczywiście robię to pierwszy raz, tym mniej więcej będę wiedział, o co chodzi. Pierwsze co, tutaj musimy użyć Torxa. Będzie to Torx, tutaj zobaczymy sobie P2. I teraz zobaczcie, tutaj na samym dole widzimy, są dwie śrubeczki. Tu jest jedna, tu jest druga. Więc sobie je odkręcamy. Najlepsze jest to, że po odkręceniu tych śrubeczek wydawałoby się, że będzie znacznie łatwiej zdemontować przód. Nic bardziej mylnego. Za chwilę sobie zobaczycie. Odkładamy sobie na bok. Dzisiaj tutaj dałem sobie matę magnesową, bardzo wygodną, bo w tym telefonie jest naprawdę już bardzo dużo śrubek, może około 40 sztuk na pewno będzie. I teraz sobie podnosimy całą przednią, cały przedni wyświetlacz. Tutaj posłużymy się najlepiej jakąś przystawką. Może być oczywiście najtańsza, ja mam takiego typu. Więc sobie tutaj przyklejamy i dociskamy. O właśnie. O, nie udało się. Nie udało się dlatego, że tutaj widzicie jest pęknięte. Oczywiście nie ciągniemy tego na siłę, tylko podważamy sobie. Podważamy sobie, jeśli chodzi o ten wyświetlacz. Delikatnie sobie dajemy do góry i podważamy tutaj w każdym punkcie. Co najciekawsze, jeśli chodzi o ten telefonik, o iPhone'a 6, w tym przypadku tu nie jest sklejone, tylko są zatrzepy. Więc musimy to wyciągnąć razem tutaj z ramką. Tutaj razem z ramką wewnętrzną. Dzisiaj mam strasznie duże problemy z ostrością. Niestety. Pewnie dlatego, że telefon jest czarny, w kolorze czarnym. Zawsze jak jest właśnie coś czarnego, to ciężko z ostrością w takim prostym telefoniku. I teraz sobie podważamy z kolei drugą stronę. Teraz może uda się już ręcznie to zrobić, bądź innym. Tutaj otwierakiem do obwodów. I już jest, udało się. Tutaj co ciekawe, jeśli chodzi o samą górę, tutaj nie ciągniecie na siłę, bo tutaj będzie tasiemka od wyświetlacza. Otwieramy tutaj całość i już widzimy wnętrze naszego telefoniku. Tutaj, jak wspomniałem wcześniej, nie musimy nic podgrzewać, tu są tylko zatrzaski. Zobaczcie. Są zatrzaski z wszystkich stron i tu już widzimy taśmę. Tu sobie może już przybliżymy. O, delikatnie, żeby to jeszcze lepiej było widoczne. Rozjaśnimy. O, coś takiego. No i zobaczmy. Teraz sobie zmieniamy śrubokręcik. Tutaj będzie teraz tym razem. No ja używam akurat zawsze PH30, a wy możecie oczywiście innego. Tutaj gwiazdkowego. I tu sobie odkręcamy. Tutaj naprawdę jest ich sporo. Widzimy. Jedna, druga, trzecia i czwarta. I teraz w tym momencie możemy sobie je odkładać w takim miejscu, by później pamiętać na macie. Tutaj oczywiście mamy matę. Jeśli nie mamy, to już jest problem troszkę. To trzeba sobie ustawić na stole. Mniej więcej proporcjonalnie do telefoniku, żeby to później się odnaleźć z tym. Jest, tu już 4 są. Teraz sobie podważamy oczywiście
metalową osłonkę i wyciągamy. I teraz zobaczcie, tu wewnątrz już jest tasiemka. Tutaj oczywiście ostrożnie, gdyby ewentualnie chcieli coś innego sobie wymienić. I tutaj druga tasiemka jest jeszcze kolejna. Tutaj zobaczmy. Także są dwie tasiemki od wyświetlacza. Albo i więcej. Chyba 3 są, tak. 3. Tu jest kolejna. I tak wygląda w skrócie demontaż wyświetlacza wraz z wszystkimi ramkami. A jeśli chcielibyście tutaj wymontować sam wyświetlacz, tutaj możecie go wymontować, podgrzewać w bardzo prosty sposób. Nie jest to trudne. Jeśli chodzi o ten iPhone, wydawałoby się, że jest znacznie trudniejszy. I widzimy już środek. Teraz zabieramy się do kolejnych rzeczy, do kolejnych tutaj demontaży. Tutaj aparacik widzimy, aparacik główny, więc teraz możemy pewnie go wymienić. Zobaczymy, czy w ogóle da się go wymienić bez ściągania tutaj. Nie da się, bo tu jest, widzę, tu są śrubeczki, widzicie? Jedna, druga, trzecie. Odkręcimy sobie te śrubeczki wszystkie. Jedna, druga, trzecia i czwarta. O, i teraz sobie wyciągamy aparacik. O, tu widzimy na taśmie jest jabłuszko marki. Dobra. Teraz z kolei szukamy innych tutaj. Tu jest jakieś połączenie, widzę. Płyty. Tutaj w tym miejscu, jeśli dobrze widać. Jedna, druga, trzecia, czwarta, 5 śrubeczek. Naprawdę jest ich bardzo dużo. Ustawimy sobie w takim miejscu, by później nie zapomnieć sobie tego wszystkiego skręcić. Widzę, że wszystkie śrubki są... Wszystkie, no. Dużo śrubek jest innych po prostu. W każdym miejscu jest inaczej. Jak przystało na iPhone'a. Musi się czymś odróżniać. Tu jest osłonka. I tu jest prawdopodobnie od baterii. Ale chyba nie. To jest chyba łączenie przejściowe z drugiej strony. Dobra, i to już mamy puszczone. To już nam się odłączyło. Więc płyta już jest uwolniona. Jedziemy sobie na drugą stronę. I szukamy kolejnych tutaj elementów do odkręcenia. Tu wszystko widzę odkręcone. Tu jeszcze jest jakaś mała śrubeczka. Aha, bo to było z dwóch stron. Tak jest. To będzie tu. I szukamy sobie kolejnych śrubek. Tutaj nic nie widzimy. Odkręcone wszystko. Tutaj co jakiś czas mi słońce pada, więc strasznie się to wszystko zmienia. Niestety na niekorzyść obrazu. Tu jest kolejna, widzimy. Może teraz sobie odkręcimy, ściągniemy baterię. Tu jest jedna, druga, więc sobie odkręcimy baterię. Podważamy. Tutaj jest tasiemka baterii. Bardzo mocno widzę,
Są dwie tasiemki, jedna jest z boku. Jedna jest z boku, a druga jest tutaj. One są tutaj dobrze zabezpieczone, widzę. O, taką nadlewką widzę. Zabezpieczającą. I teraz sobie możemy wymienić baterię. Tutaj bateria jest bardzo dobrze zabezpieczona, więc sobie możemy ją podważyć jakąś tam kartą płatniczą bądź z operatora. Tu sobie widzicie, wjeżdżamy i ścinamy klej. Tylko tutaj widzicie na końcu jest taśma, więc uważajcie na tę taśmę, żeby jej nie uszkodzić. Więc sobie do połowy może po prostu wjedziemy. Udało mi się tutaj baterię oderwać. Oczywiście tą kartą, trochę ręcznie. Zobaczcie, i tu taką się nazywa ta bateria dokładnie. Sobie zobaczymy. No kurczę, strasznie z tym dzisiaj. Z tą jakością. Zobaczcie, że tu wewnątrz jest tu tasiemka, w tym miejscu, więc tutaj możecie szaleć, a na samym końcu możecie tu uszkodzić tasiemkę, więc uważajcie. Teraz jest bardzo lekka ta obudowa bez tej baterii. I szukamy sobie kolejnych. Tutaj następna. Tu kolejna. Wszystkie są podobnej tutaj długości akurat. Teraz zobaczymy sobie, czy w ogóle ta płyta główna nam odejdzie. Ale tu widzę, są jeszcze inne dodatkowe blokady. Oczywiście pamiętajmy o jednej rzeczy, którą często zapominam. O wsówce. Wsówka jest, oczywiście. O, widzę, to jest płyta, więc nie ma z tym problemów. Tutaj jest zasięg. Antena zasięgowa. Tak to wygląda. I tutaj, jeśli chodzi o płytę, ona jest tutaj dalej ciągnięta, widzę. I tutaj na końcu jeszcze jest łączona. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Tu widzimy, że jest jeszcze jedna śrubeczka. Tu w tym punkcie. Tu się odłącza. Tu nam ładnie odeszło, a tutaj blokuje. Tu jest dość specyficzna, widzę, dość specyficzna jest tutaj śrubka. Nie wiem, czy ją w ogóle odkręcę. Poszukam sobie tej śrubeczki i zobaczymy, czy uda mi się to w ogóle odkręcić. Już jestem. Powiem wam tak szczerze, że to jest chyba wyższa szkoła jazdy. Nie ma w ogóle takiego tutaj wkrętaka. Ja musiałem się tu posłużyć kombinerkami, by to odkręcić. Jedziemy sobie kombinerkami. No i odkręcamy. Tak po prostu. No i jest.
Jest ta dość specyficzna śrubeczka. I teraz troszkę zmieszymy. I teraz chyba prawdopodobnie wyciągniemy sobie bezstresowo, kolizyjnie płytę, ale jeszcze antenka. Jest. Antenka i tutaj jeszcze widzę. No, ok, jest ta antenka, muszę ją ciągnąć. Już jest. I tak wygląda płyta w iPhone'ie. Tutaj iPhone 6s. Troszkę na minus film, bo mi strasznie dzisiaj tutaj ostrość zawala. Może przez pogodę też, bo jest co chwilę słońce, za chwilę pochmurno. I dobra, i teraz sobie jedziemy może z dalszymi rzeczami. Tu widzicie, jest kolejna sprawa. Skręcamy sobie kolejny element na płycie. Tu jest jakaś płytka. Tu może być zasięg, może być cokolwiek. Ciekawe. I tutaj kolejne elementy sobie chyba już odkręciliśmy. Niektóre już są, niektóre nie. Tutaj jest pełno tych śrubeczek. I tutaj wszystkie śrubeczki odkręcone. Widzicie, że ich naprawdę jest bardzo dużo. No i tutaj, żeby wszystko powymieniać, pewnie musimy po prostu podważać. Podważać elementy. Na spokojnie, by tutaj nic nie uszkodzić. Tu widzicie, że pewnie nie będzie to trudne. Po prostu wyciągamy sobie plastikowym narzędziem. Tu jest na przykład 3,5 jack, jest połączony wraz z kablami. Tutaj z płytą i tak dalej. No i tak samo wszystko wyciągamy, wymieniamy. To sami widzicie, jeśli chodzi o taki poradnik, no tak sobie po prostu wyciągam i pokazuję Wam mniej więcej. Robię to pierwszy raz. Ale ogólnie rzecz biorąc, jeśli byście w ogóle cokolwiek wymieniali w takim iPhone'ie, to na spokojnie, bez stresu, wszystkie śrubki tutaj, zobaczcie, układajcie sobie jakoś, podpisujcie. Ja sobie na pamięć po prostu je poustawiałem. Żeby to wszystko miało ręce i nogi, jeśli chodzi tutaj o samą baterię, wymiana samej baterii, no widzicie, jest prosta, tutaj nie potrzebujecie nie wiadomo jakiej umiejętności i podobnie będzie z wyświetlaczem. No to chyba najbardziej popularniejsze usterki w tym telefonie i w ogóle w większości smartfonów, jeśli chodzi o wymianę czegokolwiek. I to wszystko w tym filmiku. Do zobaczenia w kolejnych filmikach. Cześć.